Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Jeszcze raz wróżenie z fusów, tym razem 3 muszkieterów. Mam wasze odpowiedzi, jeżeli chodzi o to, jak tego pana po lewej. I chyba jedna osoba wygrała, bo niektórzy mówią Pinokio, nie do końca. Nie do końca jest ten długi nos, chociaż niektórzy uważają, że clickbaity, jakie pojawiają się na jego audycji, mogą mówić o tym, że może też być Pinokio. Druga osoba też tutaj dodała odpowiedź, że to może być włóczyki. Oczywiście się śmiejemy, to są żarty, bo wiemy, że DAVINCI jest Tysonem, wiemy, że KRYPTO jest Arnoldem Schwarzeneggerem i teraz próbujemy znaleźć trzecią nazwę, żeby po prostu nie było też obrazy, więc ktoś tutaj też powiedział, że to jest może włóczyki z muminków. Nie wydaje mi się, no możliwe, ale chyba najbardziej trafił tutaj kto, już wam mówię. Roger 18i, Bran Stark, gra o tron i jeszcze jedna osoba, która była pierwsza, a więc zobaczmy. Macias 1979. Ten po lewej to Bran Stark z gry o tron. Jeżeli sobie spojrzymy, zobaczcie, po prawej stronie, kogo tutaj mamy, no i no można powiedzieć, że faktycznie mamy Brana Starka z gry o tron. Także zobaczcie, jakie trio. 3 muszkieterów, DAVINCI, KRYPTO i The Moon, czyli Mike Tyson, Arnold Schwarzenegger i Bran Stark. I tu na pewno nikt się nie obrazi o to, bo każdy z nich jest chyba w miarę pozytywną postacią. Ok, przejdźmy do tej audycji, a więc zobaczymy, co tutaj się dzieje. The Bitcoin price is calling up for something crazy. Cena Bitcoina wzywa nas do jakiegoś szalonego ruchu. Today we will talk with DAVINCIJ15 and Carl from the Moon. We will actually pick their brain juices and talk about the Bitcoin price. Dzisiaj będziemy rozmawiać z DAVINCIm i z The Moonem o cenie Bitcoina. The imminent breakout and whether it will break out to the upside, to the downside. I czy będziemy mieć przebicie górą czy dołem. We will talk about exact price targets. I dokładnie o tych cenach, na jakie możemy liczyć. So now we want to come to the most important question of today. DAVINCIJ15 and Carl from the Moon. How are you doing today, my friends? I najważniejsze pytanie dnia. DAVINCI i Carl the Moon. Jak się czujecie dzisiaj? No zobaczcie, to nie Pinokio, gdzie nos jest normalny, także Bran Stark pasuje zupełnie idealnie. I'm doing very well. There's a slight jet lag because of the time difference between Sweden and Singapore. Czuję się świetnie, bo mam jet laga, dlatego że przyjechałem z Singapuru i ta różnica czasowa jest bardzo duża. But Singapore is amazing. Jeżeli nie byliście w Singapurze, zapraszam, to jest piękne miasto. And the hotel we stay at is amazing. I hotel, w którym byłem, też. And everything about Singapore so far is just amazing. Yeah. Także wszystko, jeżeli chodzi o Singapur, jest wyśmienite. And DAVINCI, how are you doing today, my man? DAVINCI, jak ty się czujesz? Mike Tyson. I'm doing great, man. You know what? Every day to be alive and this time. Czuję się świetnie, tylko dlatego, że czuć się świetnie można każdego dnia, tylko dlatego, że jest się żywym. This history, as we're making history with the I dlatego, że w tym momencie zaczyna się historia. Bitcoin price, it's great because we are Dlatego, że cena Bitcoina jest świetna. going to see things no one will ever see ever again in Gdzie w cenie Bitcoina nie zobaczymy takich rzeczy, które się wydarzą their lifetimes, I believe. w naszym życiu. In the sense of being able to buy something at $1 and watch it go up to millions of dollars. Gdzie można kupić coś za $1 i zobaczyć, że coś może iść do miliona. No nie wiem, czy z $1 do miliona. No zobaczymy. Yes. Get real. That sounds good. Exactly. It is an amazing time to be in, and always keep that in mind when we are doing the short and midterm price analysis. Always keep the long term in mind. And Dokładnie. Jeżeli robimy jakąś krótką tutaj analizę, pamiętajcie, że ci, którzy robią krótką w porównaniu do Crypto University, który
bardziej nas tutaj przyzwyczaja do patrzenia na tygodniowe i miesięczne świece. Jeżeli oni się pojawiają 3-4 razy w tygodniu, to jest dużo łatwiej się pomylić z ceną Bitcoina. Don't forget about that, because when Ale nie mamy zapominać o długoterminowym celu Bitcoina. W jakim kierunku on idzie. the big moonshot comes, guys, you want to be ready. So a holding portfolio is very, very important. Także jeżeli macie swoje portfolio, które hodlujecie, a nie tradujecie, ono jest bardzo ważnym portfolio. Without giving any financial advice. So now, DaVinci, I think we can go into the charts. We will first of all pick up on your brain juice on the charts and then go over to your thoughts and see what kind of conclusion we can get on the Bitcoin price. Okej, przejdziemy na wykresy. Pamiętacie o łapach dla nich, dla Krypto, dla oczywiście tutaj tych dwóch osób, które z nim dzielą się swoją przyszłością. Yes, yes. Before we do, I want to mention one more thing to everybody that's out there in YouTube land. Many people ask me, "Is it okay? Is it time to buy?" Like even today, my assistant Carolina, she asked me, "Should I buy today?" Bardzo dużo osób mnie teraz pyta, czy to jest ten moment, w którym powinienem kupić. Nawet mój asystent Karolina pyta mnie o to samo. You know what? Do you have a regimen to buy at a specific time? Just do it. Jeżeli masz cel, żeby kupić Bitcoina w jakimś specyficznym czasie, no to po prostu to zrób. Right? No one knows for sure what the price is going to be. Nikt nie wie tak naprawdę, jaka cena będzie. Right? I can give you percentage probabilities. Yeah, Mogę dać ci procent, szansę, jaka może się zarysować, it's going down based on this percentage probabilities, but prawdopodobieństwo, I don't know for sure. ale też nie wiem na pewno, jaka to będzie cena. So the best way to ensure that you get some Bitcoins is to take a small amount of money and put it in every week or every month. Czyli najlepszą strategią dla ciebie, żeby nie stracić albo żeby pomniejszyć to ryzyko, to jest kupować powiedzmy co tydzień, co miesiąc jakąś część Bitcoina. Zamiast powiedzmy, ja już tutaj dodam, jeżeli ktoś na przykład przestał palić, no to te pieniądze, które miesięcznie wydawał na palenie, może wydać na Bitcoin. Jeżeli ktoś na przykład zamiast na loterię, lotto chciałby przeznaczyć na coś innego, też można co tydzień lub co miesiąc ewentualnie zainwestować w Bitcoina. Tylko wtedy, kiedy zrobiliśmy swój research i kiedy wierzymy, że cena Bitcoina w przyszłości będzie dużo większa. And you do so at whatever price it is. And then this way you're always in the game, whether it goes up, right? You're in the game and you're profiting, and if it goes down, well, guess what? I wtedy, kiedy cena idzie w górę, masz oczywiście swój profit i kiedy cena idzie w dół, You have money to go and buy some at the cheap. masz więcej pieniędzy, żeby dokupić w tych właśnie spadkach. So there you go. Exactly. That's exactly what I tell people also when To jest to, co ja też mówię swoim ludziom. they ask me. So that's the perfect advice, and I think everyone I to jest perfekcyjna, powiedzmy, podpowiedź dla ludzi, should always dollar cost average. którzy powinni uśredniając cenę, albo powinni uśredniać cenę. O. Yes. Perfect. All right, that's the long term. Now let's go into the short term, into the immediate price action right now and see what the Bitcoin price is doing, because things are actually calling up. We are going deeper into the, most probably descending triangle. I teraz zobaczymy, co się dzieje na wykresie. Prawdopodobnie wchodzimy w ten opadający trójkąt jeszcze głębiej. And people are just asking themselves, when is the action finally coming? So I ludzie pytają, gdzie jest ten finał nadchodzący. maybe we have an answer for that today. And also everyone, Well, please first smash off, up the right? like button. I want to point out that we have, like on the weekly charts, what's shaping up to be a nice, beautiful W. If we could just break up to this side here, where it's at $11,400 or $500 is probably where the breakout price. But I'd really go I widzimy, że tutaj zarysowuje się ta formacja W na wykresie, gdzie możemy tutaj ewentualnie jeszcze wystrzelić wyżej, ale to the 12,300 może to być w granicach $12,000, where that wick is before we could say, okay, well, we are breaking higher, and this is what we're waiting for. Now, to jest to, na co czekamy.
I am a little concerned because, of course, if we Nie do końca jestem tutaj pozytywnie nastawiony. Troszeczkę zastanawia mnie, break this down to the daily time frame, right? jeżeli przejdziemy do dziennej świeczki, czyli na tygodniowej, wygląda w miarę tutaj ok, ale przejdziemy na dzienną. Let me just bring that up. We have that wedge, right? As you can see, we had one here. A nie, dalej jesteśmy na tygodniowej. That falling wedge here, and I tak jak mieliśmy wcześniej, chyba to było w listopadzie, gdzie przez wiele miesięcy mieliśmy też uformowany podobny trójkąt spadkowy, czyli tutaj mamy po lewej ten, który z ceny 6000 rzucił nas na 3000, gdzie ludzie mówili o tym, że 6000 to już jest najniższa cena Bitcoina. Okazało się to nieprawdą. our triangle, and we have the falling triangle here. I mamy właśnie w tym momencie podobny trójkąt. And this normally does not end well. I zazwyczaj to nie kończy się ciekawie. However, Ale notice the big difference between this triangle and there's a big difference between this triangle and this triangle. mamy bardzo dużą różnicę pomiędzy tym trójkątem po lewej stronie, a tym trójkątem po prawej, który właśnie się formuje. This triangle is falling below 13 EMA. Ten trójkąt po lewej spadł poniżej 13 EMA On the weekly, and na tygodniowej. this one's falling above the 13 EMA Ten jest nadal powyżej 13 EMA. on the triangle, right? And To jest, zobaczmy, która, a nawet nie widzę tu kolorów, ale chyba o to chodzi dokładnie. so let's take a look at that on the ribbons. Spójrzmy na wstęgę. Tego używa zawsze Brand Stark z The Moon i zobaczymy, co tu nam podpowiedzą obydwoje. If that's the same case, well, let's see here. Do we have that same price action? No, we don't, because they Zobaczmy, czy mamy tą samą ruch ceny akcji. started way back. Well, yeah, we do, right there. There it is. And it's below the ribbons, right? Tak, i byliśmy poniżej tej wstęgi. Yes, Can you see that? Indeed. You guys see that? indeed, You can yes. see that this falling wedge right here Czyli ten pierwszy trójkąt, który jest tutaj po lewej stronie, który spowodował, że spadliśmy z 6000, tu nie ma go wyrysowanego, ale byliśmy poniżej tej 13 EMA. this falling triangle was below the ribbons, and this one is above the ribbons. Let me just I teraz jesteśmy powyżej tej 13 EMA. clear all the rest of the crap here. Drawing tools, right? And this one's right above the ribbons, right? If you take out the 13 Czyli nad wstęgą. EMA, I added the 13 EMA because I like to see it. And so if you move, if this was down to the rest of the numbers, right, rest of this ribbon, it would still be way down here. And so we are way above the ribbon. So this might resolve to the upside. I dlatego, że jesteśmy powyżej tej 13 EMA, może to mieć rezultat zupełnie inny niż do tej pory, czyli możemy wyjść górą z tej pozycji trójkąta. Might. Just, it's Wiecie, co mamy obserwować? 21-tygodniową średnią kroczącą, jeżeli oglądaliście CryptoCrew University. normally does not. Looking at this picture, at a daily picture, on the Bybit perpetual contracts, Jeżeli spojrzymy sobie na Bybit Perpetual Futures Contract, czyli chodzi o kontrakty futures na Bybicie, I would suggest if you want to trade and you want to trade the Bybit perpetual contracts like everybody seems to want to trade, I would suggest that you use this chart and not any other chart. wtedy moja sugestia jest, żeby używać tego wykresu, a nie żadnego innego. Pamiętajcie, że zawsze patrzymy na to, co nam dają i dlaczego tego wykresu chcą używać. Od razu, jak to powiedział DaVinci, wiem, że mają podpisaną umowę, oczywiście bardziej z Bybitem, żeby promować właśnie te kontrakty futures, ale wielu z Was zachwala tą właśnie giełdę, że nie ma takich wystrzałów, powiedzmy jak na BitMEXie czy Bitfinexie jest o wiele mniej tych wystrzałów ceny, ale dajcie znać, czy ogólnie na Bybicie gracie, czy nie, ale od razu, jak to powiedział, zastanawiam się, że jak mówi, że tylko patrzymy na ten wykres, czym to jest spowodowane? Tym, że naprawdę mamy patrzeć na ten wykres, czy dlatego, że mają partnerstwo z Bybitem? Zawsze patrzcie
na ogół sytuacji. Because they'll have different, slightly different values, Dlatego, że Bybit ma inne wartości. different wicks, Yes. and so Mają inne świece. forth. So it'll be slightly off, and so if you're going down to lower time frames, Jeżeli zejdziemy do niższej skali czasowej, interwału czasowego, na przykład 15 minut, like the 5 minutes or 10 minute or the hourly, albo godzinny, albo 5-minutowych, I would suggest you use those. This particular chart in order to figure out what to do sugeruję Wam, żebyście używali właśnie tego wykresu. on your trades. Now, with that being said, what's happening here? Well, we're definitely on a daily time frame, below the 13 EMA. Widzimy, że jesteśmy faktycznie poniżej 13 EMA na dziennej. We have 3 different closes below the 13 EMA, so that we're definitely now bearish. Look for prices to probably come back down here. However, I tutaj na tym wykresie jesteśmy poniżej tego, ale let's take a look at the 4-hour. Yeah, the 4 hour says yeah. jeżeli chodzi o 4-godzinny, pamiętajcie, że to był godzinny wykres, czyli jesteśmy poniżej 13 EMA. Na 4-godzinnej jesteśmy też chyba poniżej. I'm trying to get out. I try to break out, and no. So far it's a no. On the hourly, let's see here. The hourlies looks like it's slumping back down below the 13 EMA, so we probably going to see some more downward action. I dlatego, że używamy właśnie interwału czasowego, raczej będziemy widzieć niższą cenę Bitcoina. Probably down to the bottom line of the falling triangle. Prawdopodobnie do najniższego punktu tego trójkąta. Zobaczcie, na jakim punkcie jest ten trójkąt. 9400. Jeżeli byśmy oglądali dzisiaj Crypto University, to by okazało się, że 21-tygodniowa średnia krocząca dzisiaj jest na 9400. Which is 9,425 approximately. Yeah, so we might have one more bounce before we decide exactly what this market is going to do. I'm wondering Możemy mieć jeszcze jedno odbicie, zależy co ten market zdecyduje. where the back is on all of this. Let's go to the daily, and this blue line is backed, so it's pretty close to the end of the wedge. Oh, nice, I'm wondering- man. This is extremely nice, DAVINCI. Zobaczmy, gdzie jest backed. Ta niebieska linia to jest backed. Yeah. Extremely nice that you brought that up. Thank you very much for that, because it's To the jest bardzo ważne, to co mówi DaVinci, bo 30. It's really 23rd, right? 23rd of September. It backed będzie uruchomiony 23 września. looks like it might be like coming together with the event of the breakout, because I bardzo możliwe, że może tutaj przyjść ten czas, gdzie będziemy mieć właśnie to wybicie Bitcoina. right at the event of backed, we Właśnie na zaczęciu backtu. Pamiętajcie, że niektórzy uważają, że nie zmieni to ceny, niektórzy uważają, że wyjdziemy górą na backcie, a niektórzy uważają, że cena spadnie na newsie. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. A niektórzy też uważają, że backed w ogóle nie wyjdzie. will be approximately 70% in the triangle. If anything, I would probably think the breakout would come after, but that's just my Jeżeli, Demon tutaj mówi, jeżeli byśmy mieli jakikolwiek breakout, to by był po wejściu backtu w życie. gut feeling. Yes. After the 23rd Yeah. Of September. All right. Po 23 września. DaVinci, didn't want to interrupt you there. Let's go on. Also, for everyone watching, you saw it. We are on the Bybit perpetuals. You can obviously trade wherever you want. If you want to trade on Bybit, you can use our link. You don't have to use it, but there is a $110 bonus attached to it, of course, if you use our link in the description down. No i czyli oscypki Bybit, jeżeli się zarejestrujecie z jego linka, macie $110. Jeżeli załadujecie 0,2 Bitcoina. Below. So DaVinci, yeah, let's go on, please. So yes, I think we're definitely coming. I think we're not definitely, but I think the probability is high that we're going to come back down to this line here and test it, see what the buyers say,
Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo jest tutaj oczywiste, że możemy ewentualnie spaść do tych dolnych granic tego trójkąta, to jest 9400 down here, and then bounce one more time i wtedy jeszcze raz odbić się up into the back, and then we're going to do backtu see what's really going to happen. i wtedy dopiero zobaczymy, co tak naprawdę się wydarzy. Odds are going into these events, we break down. Szansa jest taka bardziej, że jeżeli dojdziemy do tego wydarzenia, którym jest backed, że spadniemy jeszcze niżej. Wow, that's interesting, and that might be the best moment to go over and to talk with Carl about his thoughts and see what his brain juice is actually telling us about that. So Carl, let me just decrease that a little bit so we can see more of the charts. And now, may you let us know, Da Vinci, can you maybe go into the 4-hour or the daily? What do you want to talk about, Carl? I przejdźmy teraz do Karla z The Moon, zobaczymy, co on tutaj powie, a więc zobaczymy. So when I cannot really adjust the chart myself, maybe I'll just stick to the bigger time frame here and just talk about I mean everyone is seeing the same thing here. We have the descending triangle. I think that everyone who knows how the chart works will paint the exact same lines. Jeżeli ktokolwiek rysuje teraz wykresy, to każdy widzi tutaj ten trójkąt opadający, powinien podobnie rysować wykres. We will draw the same lines, the descending resistance, the horizontal support. Ja bym tak samo narysował właśnie tą linię wsparcia, linię oporu. So I think it's very obvious that this descending triangle is something that a lot of people are looking at. I ten trójkąt to jest właśnie na co wielu ludzi zwraca teraz uwagę. And I think we should also keep that in mind, that if everyone expects something specific to happen, it could decrease the likelihood of that specific event. Jeżeli każdy myśli, że coś się teraz wydarzy, no to może zmniejszyć to prawdopodobieństwo, powiedzmy, takiego wystrzału. Like you said, Da Vinci, like I also believe that it would make so much sense with a break to the downside in the immediate short term. Tak jak powiedziałeś, Da Vinci, też uważam, że powinniśmy spaść niżej z tego wykresu w krótkim terminie To the support. do linii wsparcia. And technically it would just make a lot of sense for... To byłoby technicznie dużo sensu w tym, co tutaj widzimy. For me too, and but it also feels like a lot of people probably have the exact same feeling. I just want to kind of factor that into. I wydaje mi się, że bardzo dużo osób też ma podobne przeczucie. Pamiętajcie, że większość osób się też myli na wykresie, także możemy się spodziewać zupełnie innego biegu. My analysis. And also on the 4-hour, I'm not sure if maybe you can go in and paint that, but we do have kind of a rising wedge. I think that might be forming, or at least falling wedge. Sorry, falling wedge. Jeżeli chodzi o 4-godzinny wykres, też mamy uformowany opadający klin. And So you can see that maybe. Yeah, exactly. That was good. All right. Dokładnie. W jednym czasie powiedzieli, dlatego się zaśmieli. That was amazing. That was amazing. All right, that's very nice. We do it uncut. Yeah, all right. Very nice. All right. All right. Yeah. Too funny. So there we have the falling wedge, and of course, falling wedge is technically a bullish pattern. They usually break to the upside. And that's a bullish pattern. But of course they can break to the downside. Jeżeli spojrzymy sobie na tym 4-godzinnej, no to wtedy faktycznie, jeżeli zobaczymy ten opadający klin, zazwyczaj mamy wystrzał górą. And you talked about the CME futures chart and the ribbon on the CME futures chart. Jeżeli spojrzelibyśmy na CME futures na wykresie, On the 4-hourly is in fact above us right now, so i wstęga jest powyżej ceny Bitcoina. To break to the upside, we would need to break through the resistance. So there's Wtedy byśmy musieli przebić tą wstęgę właśnie, którą tutaj mamy na 4 godziny, wyżej. I to jest ten pierwsza linia oporu. a lot, if you can bring at the 4-hour, that's the 4-hourly. Perfect. You can see there, but that also means that, of course, if we do break through the ribbon, that could lead to a nice explosive breakout, just exactly like the previous breakout. If you take a look at the previous time,
Jeżeli spojrzymy na poprzedni czas, In the chart right now where Bitcoin did break above. No, you can stay on this chart. Yeah. Right in the gap there on the 4-hourly where we broke above it. Which No, it was the right right here? shot. Yes. Right there, you can see it was very explosive, exactly at the point where Bitcoin broke above the 4-hourly ribbon, and gdzie jeżeli spojrzymy na ten wykres, to mieliśmy też for people who follow my channel, you know that I very often use the ribbon on the 4-hourly to enter and to exit because ci ludzie, którzy mnie słuchają, wiedzą, że 4-godzinnego wykresu używam na to, żeby wejść lub wyjść z trade'u. yeah, you can backtrack yourself. You'll see that you get very nice entry and exit if you take a look at the closes. Yes. Don't pay attention to wicks, only 4-hourly and daily closes, and yeah. This is in fact very interesting I tylko patrzę wtedy na te 4-godzinne zamknięcia i otwarcia. because we can see in this on the 4-hour you are probably even leaning a little bit more to the bullish side with the falling wedge. Do you have, if there is this explosive breakout coming in that particular case, do you have a specific price target on the 4 hours? Czy masz jakąkolwiek cenę na tej 4-godzinnym wykresie, w którą może Bitcoin na przykład zmierzać? Well, honestly, on my channel, I've been saying that I'm leaning more to the bearish because I do believe that there's Bardziej wydaje mi się, że zejdziemy niżej, simply a lot of resistance above us. bo widzę bardzo dużo linii oporu na tej wstędze właśnie, jeżeli byśmy mieli wystrzelić wyżej z ceną Bitcoina. But so the bullish target would be the top of the falling wedge, which would in this moment be approximately 10.5, I think. Ale jeżeli chodzi o pozytywną cenę Bitcoina, jeżeli byśmy pokonali tą linię oporu, to granice 10.500 byłyby tutaj na horyzoncie. Right? Yes. And the bearish target, if we were to break to the downside, would probably just be the support. The support of 9,200 or Something like that, yeah. right? I wtedy, jeżeli byśmy spadli niżej, no to by był support, czyli linia tego trójkąta, oni mówią 9200, raczej 9400, jeżeli byśmy pamiętali, gdzie ten trójkąt się kończy. 9.3. All right, so DaVinci, can we 9.4. maybe 9.4 exactly. Can we go back into the phase mode maybe and do some conclusions on the short and on the midterm and talk about the potential breakout for the audience before we wrap up today's video? Okej, czy możemy jeszcze podsumować to, co mówiliśmy? Przejdźmy może do kamer naszych. Or do you still yeah, want one to add second. something? One Czy jeszcze coś chcesz powiedzieć, DaVinci? more thing I want to talk about. If we decide to break out and go create this Wing like this is like a little bit of a Wing pattern here. We have to break this level up here. I jedną rzecz, którą chcę powiedzieć. Jeżeli po tej formacji W wystrzelimy górą It's around the $12,000 level. do granic, na razie ta granica to jest $12,000, And then once we do that, you're talking the next stop is either I'm thinking 16,900 następny stop to jest 1,618, czyli $16,890 dla Bitcoina, or 18,800. a kolejnym jest $18,000. 18,800, Is where we should be looking for some resistance gdzie powinniśmy napotkać te właśnie linie oporu. for the market to pull back on. So that's where I'm looking for. If we break out, of course, way up here. To jest oczywiście, kiedy uderzymy górą Bitcoin, But we have to wait and see ale musimy czekać na potwierdzenia. how it breaks this level here before we can decide. Okay, yeah, we're going to the $17,000 level. Yeah, are we also That's my thoughts there. do you have some kind of a time frame? Of course, we are not talking about September quoting prices like 16,000, 18,000. Do you have any like rough time frame? Is it prior to the halvening? Is it in 2020, 2019? Czy masz jakiś target ceny? Kiedy to może się wydarzyć? Oczywiście rozmawiamy tutaj o wrześniu, czy to będzie kolejny miesiąc, czy bliżej halvingu, cokolwiek, co nam może podpowiedzieć. For December, Bardziej w grudniu. Wow, sometime November, December. nice. So, Listopad, grudzień, czyli to by się zgadzało z Crypto University, jeżeli byśmy mieli ten wystrzał górą. Wrzesień byłby taki spadkowy lub konsolidacja boczna, a w październiku do grudnia mielibyśmy uderzenie w cenę do 16, 18, nawet $20,000. Niektórzy tutaj nam przekazują. can we go back into the phase mode? Yeah, And, DaVinci, yeah. then before you do that, if we were to break to the downside from the descending triangle, what's your bearish target? Jeżeli byśmy spadli niżej, jaki jest twój target wtedy?
Well, honestly, I would think that I believe that Bitcoin will go down to touch the daily moving average, 200-day moving average. Wtedy wydaje mi się, że Bitcoin powinien uderzyć w 200-dniową średnią kroczącą. Look at it, take a look at it at $8,000 and go, yeah, no, I don't want to be here, and right back up. So I możemy dojść do $8,000, czyli to jest ta różnica, o której mówi CryptoCryo University, a DaVinci CryptoCryo University, jeżeli spadniemy niżej, nie uważa, że zatrzymiemy się na $8,000. DaVinci właśnie mówi, że raczej na 8 i wtedy już pójdziemy wyżej. I think the breakdown, any kind of breakdown will be very fast. Yes. If it is very fast, if it happens to be very fast, meaning that it happens in one day or within a week. I wtedy ten spadek będzie bardzo szybki. Albo się zdarzy w jeden tydzień, w jeden dzień. Time frame, then we can say yes, we're going to break higher, and then we're going to see some crazy all-time highs. I wtedy, jeżeli spadniemy tak nisko, bardzo będzie tutaj duża moc zakupowa, można tutaj stwierdzić. No i wtedy wyjdziemy wyżej, nawet będziemy mogli dojść do all-time high. Sometime in 2020. Do granic 2020. Late 2020 at least. A nawet późnego 2020. Nice. That sounds very similar to exactly what I feel as well. 7.5, 8K, that's also my bottom target. I tak samo mówi Demun, 7,5–8,000 $, czyli tak samo tutaj mamy różnicę, gdzie Bruce Willis z CryptoCryo University mówi o 6,300. Jeżeli spadniemy poniżej 900, będzie 6,300, nie będzie patrzył ani na 8, ani na 7, tylko od razu spadniemy do 6,300. Oni tutaj mówią, że bardziej 7,5–8,000 i dopiero będzie odbicie. Wydaje mi się, że nie zejdzie poniżej tej ceny. A jeżeli spadnie poniżej tej ceny 7,5–8, to będzie bardzo szybki spadek. I wtedy będzie to odbicie bardzo szybkie. So even in the bearish scenario, we are not really bearish even in the midterm. Czyli nawet jeżeli ten scenariusz będzie niższy, że spadniemy niżej, no to wtedy będzie to szybkie odbicie. Because the breakout to the downside, even though it will be very painful, it might not last for very long. And I wtedy na pewno nie będzie tutaj długim okresem, kiedy to się zmieni. 7.5, yeah, it might be even an opportunity to buy in and take advantage of the fear in the market. I want to throw in a little bit something of a moon boyish kind of thing, because in one of our last videos, it was apparently, unfortunately, without DaVinci. I chciałbym tylko coś tutaj dopowiedzieć, jeżeli chodzi o tą wersję pozytywną dla Moonboysów, bo ostatnio mówiłem o tym w audycji, nie było DaVinciego. We were pointing out on the 3-day, the golden cross. Jeżeli chodzi o 3-dniowy Golden Cross, which have the 50 period moving average right now as support and the 50 gdzie mamy 50-tygodniową średnią kroczącą jako linia wsparcia. period moving average going into the descending triangle, which was in the 9 years history or 10 years history of Bitcoin. Gdzie w 9-letniej historii Bitcoina Never ever to be broken in a nigdy nie był przełamany bull market. So going w bull markecie, czyli w hoście. below would actually rewrite the history. Jeżeli byśmy spadli poniżej tego 3-dniowego Golden Crossu, no to byśmy tak naprawdę musieli napisać historię od nowa, bo to nigdy się nie zdarzyło do tego czasu. It is possible, but not all too unlikely. It is actually right now the exact horizontal support of the descending triangle, which is... I teraz zobaczcie, czyli to jest kolejna rzecz. 3-dniowy Golden Cross jest na 9400, czyli na tym saporcie tego trójkąta. Quite funny. So 9.2, 9.3. It is quite funny, guys. Około 9200, 9300 też może być. If you want to check it, go on the 3-day. You can just use the bitstamp 3-day and then the 50 period moving average and the 200 period moving average. So the 50 period is just going into the descending triangle, which is very nice and decreases maybe the likelihood of us breaking to the downside. Czyli to też może powodować, że raczej nie spadniemy poniżej tej ceny. Okej, mamy tutaj wszystko potwierdzone. Widzę, że mam burzę za drzwiami, także mam nadzieję, że za dużo nie słyszeliście, ale no tak już jest, dlatego wolę nagrywać dużo wcześniej albo dużo później. Także dziękuję Wam za kolejny odcinek. Życzę Wam wspaniałego dnia. Dajcie znać w komentarzach, która
powiedzmy strona, czy to jest DAVINCI, czy to jest The Moon, czy to jest Crypto, czy może Bruce Willis z Crypto University wam się bardziej tutaj przypada do gustu. O, pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.